Dzień dobry. Nagrywamy tę rozmowę dla Stowarzyszenia Dzień Dobry Lil i naszym dzisiejszym gościem jest wielki śpiewak operowy, bas-baryton, który osiągnął międzynarodową karierę, dokonał właściwie wszystkiego, czego dało się dokonać na scenach światowych. Będzie trudno tę osobę przedstawić, ale postaram się wybrać skrót z jego wielkiej kariery. Występował między innymi w Wiedniu, Nowym Jorku, Lipsku, Stuttgarcie, Pradze, Budapeszcie, oczywiście w Warszawie. Posiada ogromny, właściwie niekończący się repertuar ról do muzyki największych kompozytorów w historii, takich jak Moniuszko, Mozart, Massenet, Penderecki, Strauss, Puccini, Verdi czy Wagner, o którym porozmawiamy. Jest laureatem tytułu Kammersangera i tutaj może za chwilę mnie pan poprawi, bo nie wiem, czy mam te najbardziej aktualne liczby. Za 21 ról w Wiedniu, w 162 spektaklach do 17 różnych oper. Jest odznaczony złotym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, stypendystą Fundacji Töpfera, między innymi oraz Fundacji Kultury i Sztuki w Dreźnie i między innymi laureatem konkursu wokalnego w Karlowych Warach. Dobry wieczór. Naszym gościem jest pan Tomasz Konieczny. Witam serdecznie. Dobry wieczór, bardzo mi jest miło. Co do poprawiania, to ja nie mam tego w głowie oczywiście wszystkiego, ale tych spektakli w Operze Wiedeńskiej było ponad 220 na pewno. A co do ilości ról i ilości produkcji, to trudno mi jest tutaj też się wypowiedzieć. Na pewno pani robiła jakiś research na stronie Opery Wiedeńskiej, więc oni tam mają te wiadomości jak najbardziej aktualne, natomiast liczba spektakli jest zdecydowanie większa. A co do pozostałych rzeczy, no to chyba tak jak pani powiedziała, ja nie notuję tego tak w głowie bezpośrednio. Jest pan młodym człowiekiem i ma pan biografię, którą można by obdzielić spokojnie, nie wiem, 10, nawet 20 innych osób, zależy jak na to patrzeć. Jak się pan z tym czuje i jak się dokonuje tak niesamowitych rzeczy, powiedzmy to bez ogródek? Proszę pani, to jest ogromny komplement ze strony tak pięknej osoby jak pani. Że jestem młody, ja już młody nie jestem. Mam w tej chwili 54 lata. Natomiast jest to bardzo dobry okres w mojej karierze. Rzeczywiście ten głos fajnie się rozwija i do tego jeszcze teatry są cały czas zainteresowane udziałem w różnych wiodących rolach z moim udziałem, więc bardzo się cieszę. Jak ja się z tym czuję? Ja jestem pracusiem w ogóle z natury, więc staram się nie ułatwiać sobie tej mojej drogi życiowej, tylko szukam raczej właśnie komplikacji. Do tego jeszcze wziąłem sobie na barki poza moją karierą wokalną tworzenie festiwalu, Baltic Opera Festival na polskim Pomorzu. Z czego jestem, muszę powiedzieć, po tegorocznej odsłonie tego festiwalu szczególnie dumny, bo udało nam się faktycznie osiągnąć coś niezwykłego. Ja może nawet zaprezentuję tutaj logo naszego festiwalu na chwilę, Baltic Opera Festival. Specjalnie założyłem koszulkę, żeby troszeczkę się tym pochwalić. No cóż, jak ja się z tym czuję? Czuję się w domu, czuję się w pracy. Ja jestem cały czas w drodze, jest bardzo wiele materiałów różnych medialnych, gdzie mowa właśnie o drodze, czy robię swoje. Taka jest moja natura, że muszę działać tak, jak działam i nie poprzestaję na tym, co gdzieś tam zostało osiągnięte, tylko staram się dalej rozwijać. Wydaje mi się, że to jest konieczność, szczególnie w zawodach artystycznych, bo jakikolwiek osiągnie, jak człowiek osiądzie tak na laurach, to wiadomo, że wtedy zaczyna się cofać, a jeżeli człowiek tam cały czas idzie do przodu pnie, to wtedy się rozwija i wtedy to ma wszystko sens. Ale planował pan od lat, mówię tak w głowie, wewnątrz siebie od początku wielką karierę, to znaczy to była pana ambicją, czy jednak myślał pan o tym, że dojdę małymi krokami powoli do zamierzonych celów? Chciałam jeszcze napomknąć, że był lub jest pan okazjonalnie również aktorem i wystąpił pan w filmie Wajdy, prawda? Wiele lat temu. To był Powiem pani, to stare dzieje. Ja byłem aktorem kiedyś. Tak, ja byłem kiedyś aktorem. Rzeczywiście udało mi się zadebiutować u Wajdy. Ten temat jest w tej chwili dość mocno podnoszony. W ogóle poczytuję sobie za ogromny zaszczyt,
że miałem możliwość spotkania w ogóle z mistrzem Andrzejem Wajdą i mam też, posiadam korespondencję z listy Wajdy, ponieważ po tym okresie właśnie debiutu u niego w filmie miałem no, prowadziliśmy korespondencję. Już Mhm. nawet jak byłem na studiach wokalnych za granicą, to też jeszcze pisywałem właśnie do pana Andrzeja Wajdy, a pan Andrzej Wajdy był takim tak eleganckim człowiekiem, że zawsze odpisywał. Także jest to taki mój rzeczywiście gdzieś tam no, moje bogactwo, prawda, które mam i bardzo się cieszę, że takie spotkanie miało miejsce, że to się udało. Aktorem też nie chciałem być tak naprawdę. Ja chciałem być reżyserem teatralnym, ale byłem zbyt młodym człowiekiem, żeby reżyserię wówczas studiować, więc zdecydowałem się na studia aktorskie, na coś takiego pokrewnego, żeby potem kontynuować jako reżyser. I tak jak myślę o tym w tej chwili, to myślę, że gdzieś ta reżyseria gdzieś tam z tyłu głowy jest. Ja zresztą już w tej chwili mogę komunikować, że w lutym 2028 roku będę rzeczywiście oficjalnie debiutował jako reżyser operowy w teatrze w Dortmundzie. O, Będę reżyserował wraz z moją wspaniałą koleżanką Barbarą Wiśniewską. Jako koreżyserem będę reżyserował Latającego Holendra. gratuluję, gratuluję serdecznie. Dziękuję. A w 96 roku wyreżyserował pan Cyda Piera Corneja, prawda? W teatrze w Warszawie, w Teatrze Adekwatnym. Tak, no to była taka wspaniała przygoda. Ówcześni dyrektorzy tego teatru, pani Maria Teresa Wójcik i Henryk Wołkołowski, twórcy tego teatru i dyrektorzy dali mi tę szansę, wiedzieli, że ja marzę o tym, żeby być reżyserem. Pozwolili mi rzeczywiście wyreżyserować coś, no i pewnie gdybym nie wyjechał za granicę i nie został śpiewakiem operowym, to pewnie tę drogę bym kontynuował i dalej zajmował się również reżyserią. Mhm. To powiedzmy może teraz trochę o tym Baltic Opera Festival, bo o tym bardzo chciałam z panem porozmawiać. Wystawiliście między innymi Walkirię Wagnera, prawda, w tym roku i Złoto Renu, ale chyba w wersji dla dzieci. I może jakby pan mógł powiedzieć, dlaczego Opera Leśna w Sopocie jest wyjątkowa, bo wiem skądinąd, że zachwycają się nią i turyści, ale też no, profesjonaliści zajmujący się muzyką i z Niemiec, nawet ze Stanów Zjednoczonych, z Francji. Ale mam wrażenie, że w Polsce wiedza o walorach no, muzyczno-wokalnych tej opery jest wciąż za mało rozpowszechniona. To znaczy wszyscy wiedzą, gdzie ona jest, jak wygląda, tak, prawda, bo pokazywana jest non-stop co roku w telewizji, ale jakby pan mógł powiedzieć uchem profesjonalisty, co tak wyjątkowego jest w Operze Leśnej w Sopocie? No, ja jestem bardzo dumny z tego, że udało nam się w ogóle ten festiwal stworzyć. To była w tym roku czwarta odsłona tego festiwalu. Czwarty rok robimy ten nasz Baltic Opera Festival. Bardzo mi zależało na tym, żeby pokazać, że to miejsce jest właściwe dla opery, żeby reaktywować pewną ideę, która była obecna w Sopocie już od 1909 roku, kiedy to koncertmistrz Orkiestry Gdańskiej, chodząc po tych wzgórzach sopockich ze swoimi skrzypeczkami, odkrył, że tam jest wspaniała akustyka i rzeczywiście ta akustyka jest powalająca. Jest coś niezwykle autentycznego w śpiewaniu głosem operowym, w tym, że orkiestra tam wybrzmiewa właśnie w tej dolinie takiej między dwoma wzgórzami w lesie, no bo opera nazywa się po pierwszy lat operą, ponieważ tam rzeczywiście wystawiano operę, a leśna dlatego, że znajduje się w lesie i my te oba walory tego miejsca skrzętnie wykorzystujemy. Z roku na rok coraz więcej reżyserów, znamienitych reżyserów jest zainteresowanych tym, żeby właśnie u nas realizować swoje projekty. Również dyrygenci, my staramy się to trzymać na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Mówię tutaj o obsadach i również o dyrygentach, którzy dyrygują. W tym roku mieliśmy absolutny highlight, to był Axel Kober, dyrygent, który jest bardzo znany, jeżeli chodzi o muzykę niemiecką, muzykę Wagnera. Ja zawsze powtarzałem, że mnie nie zależy na tym, żeby ten festiwal, pomimo swoich konotacji, bo przed II wojną światową i jeszcze w czasie II wojny światowej, to był rzeczywiście festiwal wagnerowski. Mówiło się nawet Bayreuth Północy. Ja nie mam takich ambicji, mimo że sam jestem wagnerzystą, żeby to był festiwal wagnerowski. Natomiast w wyborze repertuaru i w tym,
w tym, co chciałbym wystawiać w Operze Leśnej, kieruję się też troszeczkę potrzebami, jakie są. No, warto powiedzieć, że Walkiria, którą wystawiliśmy w tym roku z ogromnym sukcesem, tam są naprawdę euforyczne są te recenzje i publiczność była zachwycona. Walkiria nie była w Polsce wystawiana od 20 lat. To jest absolutne kuriozum, dlatego że Pierścień Nibelunga i inne opery wagnerowskie naprawdę należą do takiego bardzo ważnego jądra repertuarowego, które istnieje, funkcjonuje na wszystkich ważnych scenach operowych na świecie. Ja już tu nie mówię o samych Niemczech czy Austrii, no ale przecież Paryż, Toulouse, Lyon, to są wszystko miejsca, gdzie Wagner jest obecny. Mówię tutaj o Austrii, mówię tutaj również o Sofii, o Bukareszcie, Budapeszcie. Wszystkie te miejsca wystawiają Wagnera, a my go nie wystawiamy, ponieważ gdzieś tam jest jakieś takie anachroniczne myślenie, że Wagner to jest B, Wagner to jest niemiecka muzyka, my tego nie lubimy. No otóż ludzie bardzo to lubią, mało tego, uwielbiają to, chcą tego słuchać i ja tylko staram się tymi moimi wyborami repertuarowymi troszeczkę uzupełniać pewną niszę, która naprawdę jest do zapełnienia. Ja powtarzam, mówiłem to w kilku wywiadach ostatnio, że jeżeli nie będziemy w Polsce grać Wagnera, to pozostaniemy prowincją. Ani recenzenci nie będą się nami interesowali, ani wybitni artyści, ani reżyserzy, ani dyrygenci. Po prostu my musimy reaktywować nas jako potęgę, która realizuje ten światowy repertuar, a Wagner to jest, mówię, poza tym, że to jest dziedzictwo kultury niemieckiej, to jest to dziedzictwo absolutnie światowe. To jest wspaniała muzyka, na której wzorowało się bardzo wielu reżyserów filmowych również i kompozytorów muzyki filmowej. Gdzieś tam każdy rozpoznaje ten zwał Walkirii czy inne motywy występujące w operach Wagnera. Rozpoznaje właśnie poprzez to, co było potem skomponowane jako muzyka filmowa w różnych produkcjach science fiction czy jakichś katastroficznych filmach. Muzyka jest bardzo atmosferyczna, pełna emocji, wspaniała. Ta muzyka jest po prostu wspaniała, tylko trzeba ją oczywiście wykonać na bardzo wysokim poziomie. I jak tylko się tę muzykę na wysokim poziomie wykonuje, to wówczas ona definitywnie zachwyca. No, najlepszym przykładem był tegoroczny Baltic Opera Festival i właśnie ta sytuacja, w której widzowie kompletnie nie nawykli do słuchania tak długich dzieł operowych w Operze Leśnej na wolnym powietrzu, przeżyli ten spektakl 5 tysięcy ludzi, przepraszam, 5,5 godziny muzyki, prawda? Tam nikt nie myślał o tym, żeby wychodzić. Wszyscy czekali do końca, owacje na stojąco. No, było to zachwycające. Dla mnie, jako mówię, wagnerzysty, człowieka, który od wielu lat wykonuje tę muzykę, to było niezwykle dobitne i niezwykle takie budujące dla mnie, że to zapotrzebowanie właśnie tam jest. Ja moją misję życiową postrzegam w ten sposób, że jadąc za granicę, mówię tutaj o zagranicę Polski, bardzo konsekwentnie prezentuję polski repertuar. Natomiast jak jadę do Polski, to próbuję zaprezentować polskiej publiczności trochę tego repertuaru, którego w Polsce bardzo brakuje. A to nie jest typowa dla nas historia, bo przed II wojną światową byliśmy naprawdę potęgą, jeżeli chodzi o Wagnera. Graliśmy bardzo dużo repertuaru wagnerowskiego. Mieliśmy kapitalnych śpiewaków. Zresztą w tej chwili też mamy kapitalnych śpiewaków parających się tą muzyką, tylko oni nie mają szansy wystąpić w swojej ojczyźnie w tym repertuarze. I ja gdzieś tym moim zaangażowaniem w reaktywację festiwalu operowego w Operze Leśnej w Sopocie chciałbym tę sytuację zmienić, chciałbym pokazać, że stać nas na to, że możemy to robić, że jest to właściwe, że jest to potrzebne. A ta mieszanka muzyki polskiej, niemieckiej jest naprawdę bardzo, bardzo interesująca. Mhm. Pierścień Nibelunga to jest tetralogia, prawda? Ona się składa ze Złota Renu, Walkirii, Zygfryda i Zmierzchu Bogów. Ale właśnie proszę coś powiedzieć o tej pana prywatnej relacji z Wagnerem, z muzyką Wagnera. Pan był chyba, znaczy jest pan już od bardzo dawna pasjonatem i miłośnikiem wielkim Wagnera. Jak to się zaczęło? Może tak, i z czego to wynika, że akurat Wagner, a nie inny kompozytor. Zaczęło się poza mną. Ja nie byłem fanem tej muzyki od początku. No i po prostu ta muzyka wybrała mnie i mój głos, prawda? I okazało się, że ten głos, który posiadam, to jest głos odpowiedni do wykonywania tej muzyki.
Nauczyłem się tej muzyki, nauczyłem się mówić po niemiecku, nauczyłem się kochać, śpiewać po niemiecku, bo to jest wspaniały język do śpiewania, zresztą obok francuskiego jeden z najlepszych. To stało się jakby troszeczkę poza mną. Zresztą cała moja droga życiowa jest taka troszeczkę właśnie, to są rzeczy, które dzieją się mimo moich pewnie złych decyzji, które podejmowałem. To jest bardzo ciekawe, bo ja wcale nie chciałem być śpiewakiem operowym, chciałem być właśnie reżyserem, dlatego studiowałem aktorstwo i potem zostałem aktorem. No a jednak śpiew się tutaj przebił, a potem, pomimo że nie myślałem o śpiewaniu muzyki niemieckiej, to ta muzyka niemiecka z kolei przebiła się, jeżeli chodzi o repertuar, który wykonuję. No od wielu lat jestem kompletnie pochłonięty przez tę muzykę, przez to jej bogactwo, przez te możliwości, jakie tam jakie drzemią w tym, jaki ten potencjał tej muzyki. I poznaję to coraz lepiej, coraz więcej się uczę, coraz więcej odkrywam w tej muzyce. W zasadzie pomimo 22 produkcji Walkirii, jakie w życiu wykonałem, gdzie w zasadzie jestem weteranem, jeżeli chodzi o wykonywanie partii Wotana w Walkirii, to mimo wszystko za każdym razem odkrywam jakieś nowe aspekty, jakieś nowe historie, jakieś zakamarki, tam gdzieś mam przemyślenia, mam refleksje. To jest naprawdę genialne dzieło i ja odczułem taką organiczną potrzebę, żeby się z widzem polskim, z polskim melomanem podzielić właśnie moją fascynacją tym materiałem, tą muzyką. Mhm. A jaka jest Pana ulubiona rola, czy może partia wagnerowska ze wszystkich? Ma No Pan zdecydowanie ta, o której powiedziałem, czyli Wotan ochotę? i to szczególnie Wotan w Walkirii. To jest taka moja partia życiowa i śmiało mogę powiedzieć, że ja traktuję tego Wotana, który wcale nie jest jakąś bardzo pozytywną figurą. Nie. Traktuję go jako troszeczkę członka mojej rodziny. Ja się bardzo często sprzeczam z tym Wotanem, bardzo często go przeklinam albo go gdzieś tam chciałbym napomknąć, chciałbym, żeby inaczej w życiu znaczy, on się zachowywał inaczej niż to się wydarzyło w tym utworze. Nie zgadzam się z nim, ale z drugiej strony też no, ma takie bardzo głębokie miejsce w moim sercu. Gdzieś tam rozumiem tę naturę. Zawsze powtarzam, że Wagner dlatego był takim wspaniałym artystą. Nie był ani wspaniałym filozofem, ani moralistą. Przeciwnie, to był kawał złoczyńcy, można powiedzieć. Natomiast prywatnie interesował się zawsze kobietami obcych mężczyzn i tak dalej, i tak dalej. Był szowinistą, był antysemitą, no wielu było wtedy antysemitów, także to akurat można by na ten temat wiele powiedzieć. Natomiast to, co u Wagnera jest taką przejmującą sprawą i tą najważniejszą chyba, to jest to, że Wagner opisywał ludzką naturę i to w taki sposób bezkompromisowy i bez kłamstwa. On tę naturę opisywał ludzkie słabości, ludzkie zalety, ludzkie wartości. Pisał po prostu o całej naturze ludzkiej. No dlatego ja zawsze, jak się pytam, kim jest dla mnie Wagner, Wagner jest przede wszystkim humanistą. On opisywał ludzką naturę. To, że pisał o sadze bogów, czy właśnie sadze Nibelungów, o tej mitologii germańskiej, która zresztą nie jest mitologią niemiecką, tylko jest mitologią germańską, czy skandynawską tak naprawdę. Wagner poprzez te właśnie analogie, poprzez te metafory związane z bóstwami czy jakimiś stworami opisywał ludzką naturę i opisywał ludzi. I dlatego może takie jest to bliskie właśnie mojej naturze jako tego niedoszłego reżysera, aktora, że to mnie bardzo przekonuje. Ja tam widzę bardzo dużo perspektywy, możliwości właśnie podzielenia się swoimi przemyśleniami na temat właśnie naszych potrzeb, słabości, na temat tego, czego chcemy, na temat tej przemożnej woli władzy, na temat tej połamanych miłości, tego szczęścia i nieszczęścia, tej potrzeby wyzwolenia, potrzeby wybawienia siebie właśnie z tej ludzkiej niedoli. To jest wszystko mi bardzo bliskie i dlatego chyba Wagner właśnie
no, bardzo jest bliski mojemu sercu. Właśnie pamiętam, jak pan mówił w którymś z wywiadów, to było chyba dla TOK FM, że za każdym razem chce pan zagrać Wotana inaczej. Znaczy, żeby to nie było to samo i wcielając się w różne emocje, w różne reakcje, w różne przemyślenia własne jeszcze przed spektaklem. Także to się potwierdza. Tak. Mieszka pan w Niemczech, prawda? Gdzieś blisko Duisburga, między Duisburgiem a Düsseldorfem, z tego co No zdążyłam. tak, to nie jest daleko holenderskiej granicy i całkiem blisko Francji, można powiedzieć. Do Paryża wcale nie jest tak daleko. Mieszkamy tam z rodziną rzeczywiście, z tym, że jestem ostatnio bardzo rzadko w domu, dlatego że ten kalendarz jest zapełniony. Ja wędruję ciągle w tej chwili właśnie. Jestem w Monachium, gdzie jutro śpiewam ostatni spektakl Fidelia w Bayerische Staatsoper. Potem będzie parę dni urlopu, dosłownie kilka dni. Bardzo się cieszę z tego powodu. Natomiast rzeczywiście osiedliśmy między Düsseldorfem a Duisburgiem. To był przez 7 lat Deutsche Oper am Rhein, czyli teatr, który ma dwa jakby teatry, dwa budynki operowe w Düsseldorfie i w Duisburgu. Ja byłem członkiem ensemblu przez 7 lat, no potem stałem się wolnym strzelcem tak zwanym i zacząłem pracować z wolnej stopy, no i od tego czasu rzeczywiście jestem rzadziej w domu, w Ratingen, bo mieszkamy rzeczywiście w Ratingen. Tak, no wie pani, rzeczywiście ten mój zawód to jest taki cygański zawód. Bardzo dużo się podróżuje, bardzo dużo trzeba jeździć, no trzeba to lubić, prawda? Nie każdy to lubi. U mnie nie ma z tym problemu. Ja bardzo lubię i latać samolotem, i jeździć autem, i być w różnych miejscach, poznawać nowe miejsca. To jest, wydaje mi się, też część mojej natury, więc gdzieś tam to się fajnie wszystko połączyło i złożyło. I nie męczy to pana, ten klimat ciągłych zmian i taki rytm życia. Francuzi to nazywają infernal, czyli piekielny, piekielny No rytm. piekielny, ja wiem, czy piekielny, ja tego tak nie postrzegam. Ja jestem ciekawym człowiekiem świata, lubię chodzić do muzeów, lubię zwiedzać nowe rejony. Ostatnio od czasów pandemii w zasadzie dużo więcej jeżdżę po Europie autem, wożę ze sobą swojego e-bajka i bardzo dużo, na przykład w Paryżu jestem, to Paryż jest najlepszy z perspektywy właśnie rowerowej w tej chwili do pokonywania tych odległości. Wcale nie tak dużych, bo Paryż wcale nie jest tak duży, prawda? Natomiast jest bardzo gęsto i wygląda to inaczej z pozycji metra, a z pozycji roweru jest bardzo ciekawie, ale również Wiedeń, inne miasta. Ja jestem człowiekiem w drodze. Ja cały czas jestem w drodze i to jest, wydaje mi się, część absolutnie mojej natury. Mhm. Chciałabym dopytać o te Niemcy, bo wiadomo, jaki mamy klimat społeczny ostatnio, nie tylko w Polsce, w całej Europie, ale w Polsce te Niemcy, no wiadomo, że nadal są wykorzystywane przez środowiska nacjonalistyczne czy skrajne. I chciałam zapytać, czy łatwo się pan zintegrował w Niemczech, to znaczy jak Niemcy pana przyjęli, jak się pan czuł na początku w Niemczech, jak się pan czuje teraz? Jakim narodem są Niemcy? Niemcy są niezwykle gościnni i ja muszę powiedzieć, że od początku mojego pobytu, a to już jest 30 lat w tej chwili, w Niemczech, ja zawsze spotykałem się z ogromnym zrozumieniem, sympatią, tolerancją. No, te czasy się oczywiście zmieniają, te ruchy narodowe i narodowościowe, czy pseudonarodowościowe, bo tak naprawdę jak człowiek jest rzeczywiście, myśli o swoim narodzie, czy o swojej tożsamości, to nie myśli o tym, że gdzieś inne tożsamości, czy inne narody są gorsze, albo trzeba je zwalczać. To jest też bardzo ciekawe w tych właśnie populistycznych ruchach narodowościowych, że w jakiś sposób się integrują ze sobą, pomimo że walczą ze sobą. To jest bardzo ciekawe. Ja się troszeczkę postrzegam to w formie no, takiej absurdalnej sytuacji. Pewnie nam jest troszeczkę
w tym stanie cywilizacji za dobrze. Pewnie gdzieś tam po prostu jesteśmy rozwydrzeni, rozpieszczeni i szukamy po prostu dziury w całym. Tym niemniej ja wierzę w mądrość jednak Europejczyków, w to, że nie damy się temu no, zdemoralizować tej nienawiści. Nam się żyje bardzo dobrze, to jest skrajnie różna sytuacja od tej, która funkcjonowała przed II wojną światową, chociażby, czy przed I wojną światową. To naprawdę ten komfort życia, luksus. Czasami myślę sobie, że to się wszystko z nudów pojawia. Że to jest po prostu, jest to troszeczkę schyłek cywilizacji. No, też trudno chcieć nie pracować, a bardzo wielu ludzi w tej chwili gdzieś tam uważa, że może nie trzeba pracować, a z drugiej strony nie wpuszczać obcokrajowców do swojego kraju, którzy właśnie chcą pracować, prawda? I też trudno no, myśleć o schyłku swojego życia, o tym, żeby państwo nas utrzymywało w programach emerytalnych, a z drugiej strony nie chcieć, żeby inni pracowali na nas, nawet jeżeli to są obcokrajowcy. No, tak się składa, że te społeczeństwa zachodnie nie chcą mieć dzieci, prawda? Ja jestem takim może wyjątkiem tutaj, moja rodzina, mamy 3 synów, ale w większości wypadków ludzie gdzieś tam mówią, no po co mi dzieci, prawda? No i kto ma na to zarobić? Także to jest masa absurdów, masa takiego troszeczkę, mówię, przyczyny są troszeczkę inne niż w czasach słusznie minionych. Po prostu, po prostu no ludzie zawsze są niezadowoleni. Z czegoś zawsze ludzie są niezadowoleni. Ale czy ta frustracja jest taką frustracją, jaka miała swoje apogeum przed rozpoczęciem II wojny światowej? Nie wiem. Musimy zobaczyć, jak to będzie. Na pewno jesteśmy podzieleni, na pewno mamy też prawo do różnych poglądów. To nie jest tak, że jest jedyny słuszny pogląd. Natomiast zawsze, pomimo różnicy poglądów, trzeba nauczyć się funkcjonować wspólnie i pamiętać o tym, że wolność jednego człowieka kończy się tam, gdzie wolność drugiego człowieka jest gdzieś zaatakowana, prawda? Więc musimy w takiej perspektywie ze sobą funkcjonować. No wiadomo, że czy to jest demokracja, czy to jest monarchia, czy to jest jakiś inny system społeczny, to nie ma doskonałych systemów społecznych, też trzeba się nauczyć jakoś z tym żyć, funkcjonować. Ja myślę, że moja rola jako artysty, i to podkreślam też przy okazji różnych wywiadów dotyczących Baltic Opera Festival, moją rolę postrzegam jako osobę, która może budować pomosty między poszczególnymi narodowościami, między poszczególnymi kulturami, między poszczególnymi społeczeństwami. Kultura bez słów potrafi właśnie zbudować tam porozumienie, czy pomosty, czy możliwość dialogu tam, gdzie polityka już czasami nie daje rady. I temu ma służyć również platforma Baltic Opera Festival, tego festiwalu, który od początku mówił bardzo jasno, otwarcie o tym, że zależy nam na współpracy z instytucjami kultury z kraju, ze świata. Robimy to bardzo konsekwentnie. W tym roku mieliśmy taki pik, takie apogeum właśnie instytucji kultury, które brały udział w Baltic Opera Festival z różnymi projektami. Bardzo się z tego cieszę i ja naprawdę wierzę w człowieka. Ja uważam, że człowiek jest w stanie wznieść się ponad te swoje słabości, ponad swoje ego, ponad nienawiść czasami, która nas przepełnia, no bo wiadomo, że każdy ma jakieś tam złe doświadczenia w życiu i jesteśmy w stanie wznieść się ponad to i jednak pomyśleć o innych ludziach i sztuka temu służy, dlatego że poprzez przeżywanie takich momentów, jakie były udziałem publiczności, ale również nas, artystów na scenie w minionej Walkirii, w Operze Sopot, w Operze Leśnej w Sopocie, poprzez takie wydarzenia ludzie są w stanie się oczyścić. Oni poprzez te przeżycia, których doświadczają, są w stanie bardzo wiele zrozumieć, jakby pozawerbalnie, poza słowem. Potrafią spojrzeć z dystansu i na siebie, i na swoje życie, potrafią przeżyć jeszcze raz coś, co w życiu przeżyli, może jakieś traumy, może jakieś... Temu miał służyć teatr od starożytności. Teatr miał służyć właśnie, to miał być taki katalizator emocji, katalizator właśnie przeżyć, powodujący, że ludzie się w jakiś sposób
sposób oczyszczali ze swoich takich różnych naleciałości, różnych właśnie złych przeżyć. Temu miał służyć teatr. No my na scenie mamy być gdzieś tam właśnie takim katalizatorem, mamy być no, tą materią, czy tym elementem, który pozwoli właśnie widzowi, u nas te 5000 ludzi, prawda, w Operze Leśnej, pozwoli tym ludziom poprzez przeżycie spowodować, że będzie nowe rozdanie. Mhm. Czyli swojego rodzaju katarzis, prawda? Dokładnie. To skoro jeszcze jesteśmy trochę jak przy Baltic Opera Festival i przy geopolityce, to zapytam, bo wiem, że występowali też u Państwa muzycy z Lwowskiej Filharmonii Narodowej, prawda? Z Lwowa. To zapytam, czy Pana zdaniem artyści, artystki powinni zabierać publicznie głos w sprawach tak zwanych aktualnych, czyli na przykład w sprawie Palestyny lub wojny w Ukrainie, czy powinniśmy wystawiać dzieła Mussorgskiego. Wiem, że mówił Pan dużo o postawie Anny Netrebko w kilku wywiadach. To jest temat, który powraca, ale ta wojna trwa i jest, no możemy powiedzieć, tak samo krwawa, jak była, czy nawet bardziej, ciężko to oceniać. Ale jakie jest Pana zdanie teraz, w tej chwili, na temat współpracy z rosyjskimi muzykami czy kompozytorami? Czy w ogóle sztuka powinna się tym zajmować, znaczy przedstawiciele sztuki, czyli artyści, śpiewacy, prawda? Śpiewaczki. Proszę Pani, zadała Pani bardzo wiele pytań. Ja Tak. postaram się odpowiedzieć od początku, więc po pierwsze, czy artyści powinni się wypowiadać? No, werbalnie, czy artyści nie powinni być politykami, no bo to już jest inna dziedzina, prawda? Czyli oczywiście każdy z nas, spośród artystów występujących na scenie, czy artystów, malarzy, kompozytorów, rzeźbiarzy, każdy z nas ma swoje zdanie na każdy temat, prawda? To jest normalne i każdy człowiek powinien mieć swoje zdanie. Natomiast wtedy, kiedy zaczynamy wypowiadać się publicznie w pewnej kwestii, stajemy się politykami. No, nie jesteśmy artystami. Tak jest moje zdanie. My możemy zadawać pytania, bo sztuka też nie jest platformą, która ma udzielić odpowiedzi na wszystko. To nie o to chodzi. Właśnie w teatrze najciekawszym jest zadawanie pytań. Czyli jakby pobudzanie do refleksji wśród publiczności. I tym powinniśmy się zajmować. To, o czym już powiedziałem, sztuka jest potencjalnie platformą, która może spowodować właśnie nawiązywanie porozumień. Czyli tam, gdzie politycy nie są w stanie się pogodzić, to my właśnie jesteśmy w stanie zadać takie pytania, które spowodują pewną refleksję i ta refleksja spowoduje, że ludzie jednak gdzieś tam zastanowią się, a może my jesteśmy w błędzie, może powinniśmy jednak współpracować. Teraz co do repertuaru. Repertuar ten światowy, i tu mówię dobitnie światowy, to nie jest własność danego kraju ani danego narodu. To jest skrajnie różne od na przykład, nie wiem, sportowca, który jest reprezentantem danego kraju. To zupełnie nie jest o tym. Jeżeli mówimy o Wagnerze, to nie mówimy tylko i wyłącznie o niemieckim kompozytorze, tylko mówimy o kompozytorze, którego dzieło jest tak genialne i tak wielkie, że ono stało się dziedzictwem światowej kultury. I to jest bardzo ważny element. No, my nie możemy karać Mussorgskiego, czy może lepszym przykładem jest Szostakowicz, który był absolutnie antysystemowy, był w zasadzie wygnańcem, Rachmaninow, który był emigrantem całe życie. My nie możemy karać ich dzieła, tego, co skomponowali w sposób genialny, za obecne poczynania jakiegoś jednego czy drugiego wataszki. To jest właśnie ten błąd w myśleniu, który był również, błąd, no nie jest błąd, to jest oczywiście chciwość i perwersja. Wagner był wykorzystywany przez nazistów bardzo skrzętnie. To był właśnie proszę zwrócić uwagę, to był ten powód, dla którego Opera Leśna, gdzie w roku 1944 miało miejsce jeszcze wykonanie Siegfrieda Wagnera, prawda? Takie było życzenie nazistowskiej władzy, żeby tam koniecznie to pokazywać w formie właśnie propagandy nazistowskiej. I to spowodowało co? No spowodowało, że musieliśmy czekać 80 lat
żeby ten festiwal w ogóle wznowić. A miejsce jest kapitalne. Miejsce nadaje się absolutnie do tego, żeby w nim właśnie przeżywać dzieła operowe. Jest coś tak autentycznego w tym miejscu. Jest taka fantastyczna akustyka, przepraszam, bo coś mi tam, nie wiem, czy Państwo słyszą, ale przejeżdża jakaś karetka chyba. To miejsce jest kapitalnym miejscem do tego, żeby tam właśnie przeżywać dzieła operowe i to nie z uwagi tylko i wyłącznie na ten las, na te ptaki śpiewające w tle, ale również z uwagi na bardzo szczególną, kapitalną, niezwykle wspaniałomyślną akustykę. To jest coś, to jest zjawisko niesamowite i tak jak pani powiedziała na początku, jest mnóstwo publiczności, recenzentów, gości z zagranicy, którzy po prostu się zachwycają. Przyjeżdżają po raz pierwszy, patrzą na to, potem słuchają, mówią: o mój Boże, dlaczego myśmy o tym nie wiedzieli? No kiedyś to było miejsce bardzo znane. I niedobrze się stało, że taka czy inna propaganda próbuje właśnie wykorzystywać dzieła wybitnych artystów do prezentacji właśnie swoich niecnych pobudek. My musimy właśnie jako artyści myśleć kompletnie odwrotnie. Teraz dojdę do tego, czy powinniśmy wykonywać muzykę rosyjską. Tak, powinniśmy wykonywać muzykę rosyjską. Wie pani, jak ja to robię? Bo ja też jestem oczywiście, wspieram Ukraińców i chciałbym, żeby Ukraina była wolna. Wspieram się kolegów Ukraińców też wszędzie, gdzie tylko mogę, prywatnie, czy właśnie poprzez moje możliwości działania, jeżeli chodzi o poczynania artystyczne. Ja to robię w ten sposób, że jeżeli teraz śpiewam jakiś recital pieśni na przykład, to nie rezygnuję z pieśni i tańców śmierci Mussorgskiego, wybitnej kompozycji, ale zestawiam je razem z dumkami, pieśniami, romansami Mykoły Łysenki, czyli ukraińskiego twórcy, i śpiewam to po ukraińsku. Dlaczego? Dlatego, że te pieśni są bardzo rzewne, czasem momentami bardzo tragiczne, smutne, opowiadają przeważnie o właśnie o ginących kozakach. A z kolei Pieśń Tańce Śmierci to jest utwór opowiadający w sposób niezwykle sarkastyczny właśnie o tym, co śmierć potrafi zrobić ze swoją ofiarą, prawda? I to jest bardzo mocny statement. Ja dlatego zachęcam kolegów również w Polsce do tego, no my nie możemy z jednej strony rezygnować z muzyki niemieckiej, nie wykonywać muzyki niemieckiej, bo nie wiem, no bo Hitler. Co miał Hitler z Wagnerem? Nie wiem, bo Wagner zmarł 50 lat przed tym, zanim Hitler właśnie był u apogeum swojej władzy. A z drugiej strony rezygnujemy z muzyki rosyjskiej kompletnie, bo mówimy, to jest B, to jest po rosyjsku, prawda? No, na litość boską, połowa Ukrainy mówi po rosyjsku. Prawda? Jest mnóstwo ludzi, którzy z powodów politycznych wyemigrowali, byli zmuszeni do emigracji właśnie z tego reżimu. Nie cierpię reżimu, każdego reżimu. I mówię tutaj o reżimie w tej chwili rosyjskim, tym, co tam funkcjonuje, o tym zakłamaniu, o tej po prostu bezczelności, jaka się wiąże, tej arogancji władzy. Z tym, że z arogancją władzy mamy do czynienia oczywiście nie tylko w Rosji, tylko w wielu miejscach na świecie. W tej chwili przecież Ameryka jest najlepszym przykładem. Po prostu nie rezygnujmy z tego. Właśnie róbmy z tego właściwy statement. Pokazujmy, że chcemy, że sztuka to nie jest narzędzie do wykorzystywania przez propagandzistów. Bo nie grając tego, troszeczkę tak się zachowujemy, prawda? Mówimy, że to jest znowu dzielimy, prawda? Więc absolutnie nie. Uważam, że co był Czajkowski winny temu i jego Jezioro Łabędzie, że teraz się dorwał do władzy, właśnie dorwał się już dawno, ale jest u władzy taki, a nie inny człowiek w Rosji, prawda? Nawet nie chcę wymieniać jego nazwiska, bo mi jest po prostu na samą myśl bardzo, bardzo mi jest niesympatycznie. Dlatego ja uważam, że to jest błąd. To jest i również są artyści Rosjanie, którzy wspólnie razem z Ukraińcami działają na rzecz pokoju. Oczywiście nie wszyscy, tam jest mnóstwo też artystów wspierających ten reżim. I dlaczego ich nie pokazywać? No, mówić o tym, że oni są właśnie przeciwko temu systemowi i ich pokazywać. Ja to będę robił w przyszłości, dlatego że uważam, że to jest słuszne. Po prostu trzeba tym ludziom również dać szansę, żeby mogli się właśnie poprzez sztukę w odpowiedni sposób wypowiedzieć. To wszystko zależy od kontekstu, wszystko zależy od statementu i wszystko zależy od tego, czy ci ludzie znajdują się właśnie po właściwej stronie mocy. Jak zaczniemy dzielić,
to mówię Holokaust i inne sytuacje. Oczywiście, że potępiam wszystkie działania, które zmierzają w kierunku ograniczenia wolności innych ludzi, czy innych narodów, czy innych społeczności. Absolutnie nie. My musimy żyć w zgodzie z innymi, tak jak mówię, wolność nasza się kończy tam, gdzie zaczyna się wolność innego człowieka, więc na tym polega taka głęboko pojęta tolerancja. Ale właśnie to, o czym Pan powiedział, że reżimy wszelakie za wszelką cenę starają się wykorzystywać kulturę do celów, przepraszam, propagandowych, może właśnie pokazuje, jak wielką rolę odgrywa kultura, że to nie jest wyłącznie soft power, bo gdyby to było tylko takie soft, to nie byłoby przedmiotem tak licznych manipulacji, czasami konfliktów, czy właśnie chęci no, osiągnięcia pewnych celów za pomocą kultury, prawda, z użyciem kultury. Więc myślę, że to tym bardziej świadczy o mocy nie tylko muzyki, ale w ogóle malarstwa, literatury, teatru i tak dalej. Znaczy ja myślę, że to sformułowanie jest bardzo trafne. To jest sformułowanie, które jest antytezą, prawda? Jest soft i jest power. Soft oznacza łagodny, a power oznacza moc. Prawda? I to połączenie jest bardzo trafne. To, myślę, że to ono się przyjęło właśnie dlatego, że jest to taka łagodna siła perswazji. Prawda? Czyli my możemy perswadować, możemy. Naszą rolą jest przede wszystkim, tak jak mówię, dać ludziom przeżyć, dać ludziom przeżyć emocje, pomóc im się oczyścić i budować pomosty i łączyć, prawda? To jest nasze zadanie. Nie dzielić, łączyć. To teraz wróćmy na chwilę do Polski, ale no na sceny jednak międzynarodowe. Wyszła jakiś czas temu książka, w której też Pan występuje, jest Pan bohaterem, nazywa się Śpiewacy eksportowi Anny Dębowskiej, poświęcona no, chyba największym głosom polskim w tej chwili, prawda, czyli Panu, ale pojawiają się też tam takie nazwiska jak Beczała, Płonka, Orliński, Kurzak, Filończyk, Ruciński, Kwiecień, Siwek. I chciałam Pana zapytać, czy Pana zdaniem państwo polskie szeroko pojęte, nie mówię o władzy, ale znaczy nie tylko o władzach, tak, ale w ogóle o jakichś takich działaniach promocyjnych, PR-owych, nie mówię tylko o Ministerstwie Kultury, ale ogólnie o działaniach na szeroką skalę. Czy my jako kraj robimy wystarczająco, żeby te wielkie nazwiska, no, które odgrywają coraz większą rolę na scenach światowych, promować czy wspierać? Jak to jest? Czy jesteśmy w tej chwili należycie docenionym towarem eksportowym? Mówię o tych największych śpiewakach, śpiewaczkach, kobietach też. Krótko powiem, nie. Nie jesteśmy wystarczająco, ja nie mówię promowani. Promujmy Polskę i promujmy polską kulturę. Podam takie dwa przykłady. Jeden przykład to jest mój osobisty przykład. Otóż był taki epizod, gdzie nasz wspaniały sportowiec, wielkie nazwisko Robert Lewandowski, otrzymał jakieś wyróżnienie w Empire State Building i tego dnia w Nowym Jorku rozświecił się ten właśnie Empire State Building w naszych kolorach biało-czerwonych. I to był wielki news. To była taki news po prostu, no, wszystkie media w Polsce o tym trąbiły, prawda? A tego samego dnia Konieczny, śpiewak operowy, występował w premierze w głównej roli w Metropolitan Opera. I tak sobie pomyślałem, co stoi na przeszkodzie, żeby wspomnieć o jednym i drugim zjawisku. Nic, prawda? Myśmy mieli w tym roku 7 Polaków w Metropolitan Opera. Nie ma 7 takich piłkarzy jak Lewandowski. W tej chwili mówimy o Lewandowskim, mówimy o Idze Świątek i jeszcze kilkorgu sportowców, którzy są właśnie na tym topie. No my mamy na topie w tej chwili 7 Polaków występujących w głównych rolach Metropolitan Opera. Gdybyśmy sami nie spróbowali poinformować opinii publicznej w taki czy inny sposób, nikt by o tym nie wspomniał. To są stracone szanse. Ja cały czas mówię o tym, apeluję do władz, apeluję do rządzących, apeluję do Ministerstwa Kultury. Promujmy naszą kulturę lepiej. To jest, wspominaliśmy już o tym, łagodna siła perswazji, soft power. Nas dzięki takim nazwiskom, jakie pani wspomniała, naprawdę świat będzie postrzegał dużo, dużo lepiej. Tylko musimy to robić umiejętnie, a przynajmniej na takim poziomie, na jakim
Dzieje się to, jeżeli chodzi o tych naszych nielicznych, i mówię to zupełnie świadomie, nielicznych sportowców. A gdzie jest nasza reprezentacja piłki nożnej? Przepraszam bardzo, ale to jest ciągle ładujemy pieniądze w to. Jak powiedziano mi kiedyś w Orlenie, że 99% sponsoringu Orlenu to jest właśnie sport, z czego ogromna część to jest piłka nożna. No i gdzie są efekty tego? Mamy tego jednego Lewandowskiego i jeszcze kilku młodych piłkarzy, którzy gdzieś tam występują właśnie w drużynach zagranicznych. I o tym się trąbi non-stop. O artystach mówi się bardzo mało, nie wykorzystuje się to we właściwy sposób, nie promuje się właśnie tego faktu, że takie wydarzenia mają miejsce. Szkoda, to są zmarnowane szanse i tutaj apeluję właśnie do polskich władz po raz kolejny, żeby troszeczkę się zastanowić, troszeczkę może przemyśleć to, czy to jest aby na pewno mądre zachowanie. Ja ze swojej strony nie mam żadnych wyrzutów sumienia, pałkuję, mówię o tym na świecie, próbuję lansować polski obiekt, jakim jest Opera Leśna, którym zachwycają się obcokrajowcy, tylko trzeba dać im szansę, żeby przyjechali, żeby zobaczyli. Trzeba dać szansę w prasie zagranicznej, żeby się pojawiła, żeby o nas mogła napisać. I my to robimy. Robimy to jest praca, to jest robota u podstaw, to jest oddolna inicjatywa, nie zainicjowana przez władzę, tylko przez nas, przez Koniecznego, Kokota, Marca, trzech dyrektorów, szaleńców, którzy tym festiwalem się zajęli. Ale teraz potrzebujemy wsparcia. Teraz potrzebujemy absolutnie, żeby nasz resort, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dostrzegło i wsparło. No, w tym roku niestety z ministerstwa, pomimo spektakularnego sukcesu festiwalu, nie pojawił się nikt. Ja uważam, że to jest bardzo słabe, że trzeba to zmienić i jak najszybciej po prostu pójść po rozum do głowy. Mhm. No ja uważam, że to jest słabe i smutne, ale dlaczego tak jest, Pana zdaniem, kiedy jest niezrozumienie roli kultury na głębszym poziomie, bo kultura nie jest tak masowa jak sport i potencjalnie trafia do mniejszej grupy odbiorców, odbiorczyń? To z tego wynika? Czy to jest brak refleksji totalny, czy nie wiem, To jest, niechęć do reformy? Proszę pani, to jest to wszystko, o czym pani powiedziała. To jest dokładnie to są te elementy. Jest brak refleksji, jest brak wyobraźni, jest pewna niekompetencja, niechęć do słuchania fachowców, niechęć do brania przykładu z innych krajów. To wszystko się składa na ten marny obraz polskich instytucji kultury w tej chwili na świecie. Chcemy to zmienić, musimy słuchać takich ludzi jak ja, jak właśnie moi znamienici koledzy. My mówimy o tym ciągle, tylko nas się po prostu raczej nie słucha albo traktuje właśnie, to nieważne jest, to jest nieważne, obronność jest najważniejsza. No po co nam ta obronność, po co nam obrona naszej polskiej marki, jeżeli nie będziemy mieli potem komu tego przedstawić? To już mieliśmy w historii naszej wielokrotnie, prawda, te historie, że już Polski nie było, były zabory, prawda, no bo właśnie i tak nie bardzo się tego wszystkiego uczymy. To jest, mówię, ja sam nie jestem w stanie po prostu pokonać wszystkich przeszkód. Pokonujemy je bardzo konsekwentnie. Od początku pokazujemy, że można i że ponad podziałami politycznymi, ponad różnymi rządami, bo ten festiwal funkcjonuje przecież za różnych rządów, że można coś stworzyć konstruktywnego i takiego, co zostanie dostrzeżone na świecie i przyniesie splendor, sukces, zainteresowanie naszym krajem. A Trójmiasto jest piękne, Trójmiasto jest Trójmiastem wolności, jest wiele przestrzeni w tym miejscu, które należy pokazywać. Ludzie w tej chwili coraz chętniej tam chcą przyjeżdżać, bo jest przecież coraz bardziej gorąco na świecie. We Francji na południu jest bardzo gorąco, więc ludzie chętniej przyjadą nad Bałtyk, to trzeba im wskazać, no tu jest taki fajny festiwal, są takie wydarzenia. Ta propozycja jest bogata. Róbmy wszystko, żeby wspierać propozycje kulturalne, które są na bardzo wysokim poziomie jakościowym, a na takim właśnie Baltic Opera Festival jest. Mhm. A uważa Pan, że w Polsce potrzebna jest jakaś reforma zawodu artysty? Ja Pana dużo słuchałam w COVID-zie, kiedy wiadomo, był straszny kryzys. No, niektórzy byli na granicy przetrwania, mówię o artystach, prawda? Wiem, że Pan pomagał wtedy różnym osobom związanym z kulturą, z muzyką. Ale czy uważa Pan, że państwo powinno bardziej pomagać artystom niż to robi do tej pory? Był taki głośny przypadek parę miesięcy temu pisarza, który
no, ma znane nazwisko, uznane, ale nie stać go na opłacenie rachunków za prąd i jego przyjaciele musieli zrobić, z tego co pamiętam, zbiórkę gdzieś w internecie po to, żeby on mógł opłacić rachunki za prąd, żeby mógł mieć ogrzewanie zimą. Pomimo tego, że sprzedaje dość dobrze swoje książki, powieści, no ale warunki systemowe są takie, że pomimo tego, chyba że ktoś ma bardzo wielkie nazwisko, bardzo uznany, tak jak pan, no jest po prostu zwyczajnie ciężko się utrzymać, nie mówiąc już o wysokościach emerytur. Czy ma pan zdanie na ten temat, czy to można polepszyć, czy to wymaga pilnej refleksji? Jeszcze raz wracając do refleksji. Proszę pani, to wymaga natychmiastowej refleksji i natychmiastowego podniesienia zarobków w ogólnie pojętej kulturze. No, nie będziemy absolutnie żadną konkurencją dla reszty świata, jeżeli będziemy tak marnie opłacać artystów. Artysta to jest człowiek wytwarzający, to jest rzemieślnik, to jest osoba, która żyje z pracy swoich rąk. Kultura jest bardzo społeczeństwu potrzebna, jest, tak jak mówiliśmy o tym, katalizatorem emocji, katalizatorem przeżyć. Kto tego nie rozumie, jest po prostu durniem. Przepraszam, że tak powiem. Jak nie zmienimy finansowania instytucji kultury w Polsce, jak to się nie polepszy, to będziemy mieli po prostu wtórny analfabetyzm i odpływ największych talentów za granicę. Jestem jeszcze w pokoleniu, które przejmuje się, które jest patriotyczne, które przejmuje się właśnie tym, co się w Polsce dzieje, które przejmuje się polskością w ogóle. Moi synowie mówią wszyscy perfekt po polsku. Bardzo to pielęgnuję. Natomiast moje młodsze pokolenie, koledzy, którzy są bardzo zdolni, oni już się tym nie przejmują. Oni jadą w świat, jadą tam, gdzie zarabiają pieniądze. Nie ma w tej chwili granic w takim pojęciu, jakie były w naszych czasach jeszcze. I za chwilę ich stracimy, za chwilę po prostu ten nasz krajobraz kulturalny w Polsce zacznie się wyludniać. No i dlaczego ktoś ma na siłę pracować w operze we Wrocławiu czy w operze w Gdańsku, jeżeli może za 4 razy lepsze pieniądze pracować, nie wiem, w Lille właśnie, albo w Lyonie, albo chociażby w Wuppertalu. No, jak nie pójdziemy po rozum do głowy, nie zaczniemy się tym zajmować, to będzie katastrofa. I to samo dotyczy również świadczeń socjalnych, zabezpieczenia. Nikt z nas nie chce żyć za darmo, ani nie chce żyć z czyjejś łaski. Nie ma takiego w ogóle pomysłu wśród artystów. Pomysł jest taki, żebyśmy byli godnie opłacani za naszą ciężką pracę. I to jest wszystko, co mogę tutaj powiedzieć. Te systemy są uporządkowane we wszystkich krajach, w których występuję. Poznawałem te systemy emerytalne, systemy ubezpieczeń społecznych. Jak nie uporządkujemy tego w Polsce, to będziemy mieli do czynienia za chwilę z absolutną zapaścią kulturową. Już jesteśmy w tej chwili dużo, dużo dalej gdzieś niż Niemcy czy Austriacy, którzy dbają o tę edukację kulturalną dzieci i młodzieży. U nas jest zapotrzebowanie i to jest właśnie bardzo fajne w naszym kraju. To jest w Polsce fantastyczne, że ludzie łakną tego. I my się z tym spotykamy podczas Baltic Opera Festival, bo nasza publiczność to nie jest publiczność elitarna. To są ludzie, którzy przychodzą do nas często z plaży, ludzie, którzy nigdy nie byli na imprezach tego typu, co właśnie wystawienie operowe. Oni przychodzą, zachwycają się, oni przyjdą ponownie, oni łakną tego, oni chcą tego, są jak gąbka. Tylko co możemy zrobić, jak mówię, finansowanie naszego festiwalu jest z roku na rok. No tak nie da się, tak się nie da tego realizować. A pensje kolegów wiem trochę, bo doradzam pani dyrektor Agnieszce Franków-Żelazny w Operze Wrocławskiej. Wiem, jakie są zarobki w tym teatrze. No, wszyscy się cieszą, że w tej chwili to nie jest minimalna krajowa. No na litość boską. No. Ludzie, którzy pracują po 10 lat, po 15 lat, oni zarabiają na najniższym możliwym poziomie. No tak nie można, naprawdę. I te wszystkie głupoty, jakie są opowiadane przez skrajną prawicę, właśnie populizm cały, że to darmozjady. No gdzie darmozjady? Ja bym chciał porównać mój kalendarz. Darmozjadami są ci, którzy czerpią właśnie środki ze swoich populistycznych wypowiedzi. Żerują właśnie na tym, co my siłą naszych rąk, sił naszych gardeł, naszych ciał zarabiamy, wypracowujemy. To brzmi dość dramatycznie, przyznam.
Ja przepraszam, ale tu właśnie gra muzyk uliczny w Paryżu. Tutaj Ja nie słyszę tego, a to fantastyczne jest, Aha, że mi się to bardzo podoba. to właśnie przechodzi pod kamienicą. Ale bardzo ciekawe jest to, co Pan powiedział, że ludzie łakną muzyki, dlatego że krąży właśnie taka obiegowa opinia wprost przeciwna, że Polacy są słabo wykształceni muzycznie, więc ich muzyka klasyczna na pewno nie zainteresuje, nie będą chętni do przyjścia na takie przedstawienia. Z tego wynika, że to Tak. zupełnie nie jest Tak, prawda. i 5 tysięcy ludzi na Walkirii i 2 spektaklach, razem prawie 10 tysięcy ludzi. Nie chcą ludzie tak, nie chcą ludzie przychodzić. Pełna opera leśna, 5,5 godziny ludzie siedzą, zachwycają się, chcieliby jeszcze. Jest wiele wypowiedzi, że żałowałam, prawda, żałowałem, że to już się skończyło. Ja tych głupot nawet nie będę komentował. To jest po prostu coś absolutnie nie mającego. Ludzie, mało tego, powiem więcej, ludzie mają dosyć Zenka Martyniuka, już nie chcą go słuchać. I tego po prostu badziewia, które się po prostu próbuje sprzedawać ludziom właśnie jako taki chleb dla mas. No nie, właśnie nie. Właśnie ludziom trzeba prezentować jakość, wysoką jakość i wtedy będziemy realizować naszą misję społeczną, naszą misję artystyczną i tym powinni się zajmować również urzędnicy na wysokich szczeblach administracji państwowej. Czyli uważa Pan, że popularność disco polo to już jest powoli pieśń przeszłości, zaczyna być, tak? Proszę pani, wszystko jest potrzebne. Wszystko. Każdy w pewnym momencie swojego życia potrzebuje czegoś innego. I też trzeba potańczyć, też trzeba się wyhasać. Natomiast nie można ludzi ciągle traktować, że ludzie są głupi albo że są osłami. No nie są. Ludzie łakną pięknych, wspaniałych, estetycznych przeżyć. I bez względu na to, czy są wykształceni, czy nie, każdy ma swoją wrażliwość. Wrażliwości nie da się zabić, można ją gdzieś tam przytłumić. Jak się im pokaże właśnie produkt wysokiej jakości, to się okazuje, że zainteresowanie jest jednak ogromne. Dobrze, to jeszcze na koniec chciałam Pana zapytać o muzykę na takim głębszym poziomie, bo mówi się czasami, że muzyka jest najbardziej matematyczną ze sztuk, no bo wiadomo, że mózg oblicza muzykę, zanim stanie się harmonijna, że to jest fizyka, matematyka fal dźwiękowych, te interwały, drgania i częstotliwości. I że tworzenie muzyki jest podobne do tworzenia równania matematycznego, gdzieś na takim poziomie nawet estetycznym, czyli że to prowadzi do takiego efektu eureki, prawda, kiedy osiągnie się doskonałe równanie matematyczne czy doskonałą kompozycję. Ale z drugiej strony mówimy o tym, że muzyka to jest język emocji, prawda, i że dostarcza najgłębszych, najbardziej fantastycznych, wspaniałych, ciekawych emocji. Więc chciałam zapytać, do której interpretacji jest Panu bliżej, a może obie są Panu bliskie, bo przeczytałam też na stronie Baltic Opera Festival takie zdanie: tam, gdzie gusła stają się muzyką, a duchy przeszłości przemawiają współczesnym głosem. Tam jest Baltic Opera Festival, prawda? To zdanie jest bliższe emocjom, ale do czego Panu jest bliżej? Bardziej do harmonii matematycznej czy do emocji? Matematyka też może być duchowa, prawda? I też może być przepełniona właśnie duchem czy emocją. Bo jak człowiek rozwiązuje te równania, to przecież też się emocjonuje tym bardzo i dąży do rozwiązania. Ja myślę, że zarówno matematyka, jak i muzyka opowiadają właśnie również są odzwierciedleniem ludzkiej natury, ludzkich potrzeb duchowych. Także jedno i drugie jest ważne. Harmonia, czyli matematyka, dążenie właśnie do tej równości, do tego takiej estetycznego spełnienia jest oczywiście każdy artysta gdzieś tam do tego dąży, ale z drugiej strony jątrzyć też trzeba, czy jest potrzeba stawiania pytań, właśnie zastanawiania się skąd jesteśmy, dokąd dążymy, stawiania pytań egzystencjalnych. To jest też rolą sztuki. Także to tak się nie da powiedzieć, czemu bliższa jest muzyka. Muzyka jest po prostu pewnym ze sposobów opisywania naszej rzeczywistości, naszej natury. I tak mówię, słuchajmy tych kompozytorów, tych twórców, którzy to robili w tak genialny sposób, jak chociażby Ryszard Wagner, ale również Mussorgsky, również Rachmaninow, również Verdi czy Puccini. To są wszystko wielkie
duchy, wielcy geniusze, którzy opisywali to, co nas boli, opisywali naszą naturę, opisywali nasze potrzeby. I o tym staramy się my, artyści, mówić. My się staramy bardziej zadawać pytania niż udzielać odpowiedzi. Czyli na poziomie filozoficznym muzyka jest bardziej połączeniem kilku różnych dążeń i poszukiwań. Tak sądzę. Tak, to jest, wydaje mi się, właściwa definicja. Mhm. To ostatnie pytanie. O jakich projektach na następny rok może nam Pan opowiedzieć? Czy planach, czy może marzeniach muzycznych, zawodowych? No, zdecydowanie zapraszam Państwa serdecznie na kolejną odsłonę Baltic Opera Festival. Zaczniemy być może 4 lipca, być może jeszcze wcześniej, koncertem Open Air, który odbędzie się w Gdańsku. To będzie Fidelio we wspaniałej obsadzie. Ten koncert już jest objęty patronatem pana Andrzeja Poczobuta i prezydenta Lecha Wałęsy. Fidelio zawsze jest projektem opowiadającym o wolności i takim projektem również będzie u nas w Gdańsku. Następnie wykonamy na pewno 6 i 8 lipca Wolnego Strzelca Webera. To będzie koprodukcja z Narodnim Dziwadlem w Pradze, czyli Teatrem Narodowym w Pradze. W tym projekcie zagra również Orkiestra Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Tutaj nawiązuje właśnie do tego krosowania instytucji, współpracy między instytucjami z kraju i ze świata. Na pewno będziemy starali się wykonać 16 lipca w Operze Leśnej jeszcze jeden spektakl. Mowa tutaj o Andrea Chenier w reżyserii Barbary Wiśniewskiej. To już są takie bardzo, takie powiedziałbym kolumny, które będą właśnie nam towarzyszyły w planowaniu tego następnego festiwalu, więc planujemy, żeby festiwal był troszkę dłuższy w przyszłym roku, żeby nie trwał tych 7-6 dni, tylko właśnie prawie 2 tygodnie. Ja się bardzo cieszę, że ten festiwal się rozwija i to jest moim marzeniem jest, żeby ten festiwal był traktowany na poważnie i żeby miał takie stabilne, wieloletnie finansowanie. To jest takie moje chyba w tej chwili największe marzenie. A co do ról, które chciałbym zaśpiewać, to ja realizuję te marzenia powoli. Nowe role pojawiają się. W tamtym roku był Borys Godunow, w przyszłości planuję jakiegoś Macbeta, planuję Hansa Sachsa, inne role. To jest taka moja inna szyna, prawda? To jest ten inny tor, którym podążam. Ja się czuję zrealizowany w tym, co robię. Bardzo się cieszę, że te najważniejsze teatry na świecie cały czas są zainteresowane udziałem Koniecznego w swoich spektaklach. Będzie dużo w Operze Wiedeńskiej. Powiem też, że rok 2027 to będzie dla mnie rok jubileuszowy, rok 30-lecia mojej pracy scenicznej i tutaj w związku z tym też pojawią się pewne wydarzenia, pewnie w Wiedniu, w mojej artystycznej ojczyźnie, ale również w Warszawie. Również może gdzie indziej jeszcze rozmawiamy w tej chwili o tym. Także ja w tej chwili żyję jeszcze cały czas tym naszym Baltic Opera Festival. Zapraszam Państwa serdecznie i będę apelował do naszych władz w Polsce, żeby to wydarzenie artystyczne, międzynarodowe wydarzenie artystyczne wreszcie zostało przez władze dostrzeżone i we właściwy sposób po prostu wykorzystane. Ja podaję coś na tacy, prawda? Bierzcie Państwo i róbcie to. My pracujemy w basenie Morza Bałtyckiego, z Grupą Wyszehradzką również. Korzystajcie Państwo z tego. To jest mój imperatyw i marzę o tym, żeby to finansowanie było stabilne. No ja ze swojej strony chciałabym życzyć, żeby polskie władze dostrzegły i usłyszały to, co Pan dzisiaj powiedział, żeby finansowanie było zapewnione na długo naprzód, prawda, bo wiadomo, że inaczej to jest coś, co spędza sen z powiek, a nie powinno tak być przy tej skali wydarzenia szczególnie. No i życzę Panu już teraz wszystkiego dobrego na 30-lecie pracy scenicznej. Myślę, że na pewno uda nam się przyjechać na Baltic Opera Festival w przyszłym roku. Będziemy śledzić Pana sieci społecznościowe i życzymy naprawdę wszystkiego najlepszego. Jeszcze raz bardzo dziękuję, że zgodził się Pan na tę rozmowę. To jest dla nas wyróżnienie. I na koniec z mojej strony chciałabym pozdrowić słuchaczy kanału YouTube'owego Dzień Dobry Lil, Stowarzyszenie Dzień Dobry Lil, DD Lil. Dziękuję bardzo jeszcze raz za tę Dziękuję rozmowę. serdecznie, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Do widzenia, wszystkiego dobrego.